Pokój dobro. Pokój dobro. Dzisiaj pytanie, które dotyczyło też przeszkody w korzystaniu z sakramentów. Co by mogło być taką przeszkodą w korzystaniu z sakramentów i czy osoba, która taką przeszkodę ma, nie może w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła, czy może należeć do jakichś grup przyparafialnych, na przykład jakieś grupy modlitewne, oaza, franciszkańskich zakon świeckich. Znaczy, myślę, że pierwsza sprawa to trzeba naprawdę sprawdzić, czy nie da rady tej przeszkody usunąć, bo to jest fundamentalna sprawa, tak? Postarać się zrobić wszystko, żeby przeszkody nie było. Znaczy taką przeszkodą, która przede wszystkim odcina nas od sakramentu, to jest grzech ciężki, nie? Także tam to komarów dużo. Także to może być tak, że spowiedź, prawda, zmiana sposobu życia, no ten grzech możemy się pozbyć tego grzechu właśnie w ten sposób. Co nam umożliwia potem oczywiście w pełni korzystanie z sakramentów, sakramentu pojednania, sakramentu Eucharystii, przystępowania do Komunii Świętej i właściwie to byłoby najlepsze rozwiązanie, najlepszy krok, tak? Ale no niestety zdarzają się takie sytuacje, że rzeczywiście ktoś podjął taki sposób życia, że... No właściwie jest trochę nieodwracalny, prawda? No. Że na przykład żyje się w jakimś związku niesakramentalnym, są też dzieci, nie sposób teraz już rozerwać jakby tej rodziny. To no oczywiście, że takie sytuacje też mają miejsce. No i właśnie wtedy co? Czy taka osoba może w życiu Kościoła uczestniczyć? Myślę, że jakby trzeba zobaczyć, że to pytanie bardzo szeroko, może inaczej, bardzo tak pod jedną kreską traktowało wszystkie grupy przyparafialne, tak? Właśnie, czyli oazę, jakąś grupę modlitewną, odnowę w Duchu Świętym, czy też trzeci zakon. No akurat z tym trzecim zakonem to on nie do końca ma się tak samo jak wszystkie inne grupy, tak? To jest związane z pewną formacją trzeciego zakonu. No i ta formacja prowadzi też do złożenia profesji zakonnej, prawda? Do złożenia ślubów, przyrzeczeń, a jeżeli ktoś jest w grzechu śmiertelnym, w grzechu ciężkim, to do takich przyrzeczeń, takiej profesji złożyć nie może. Stąd też właśnie do trzeciego zakonu nie można należeć. Zresztą tam też są inne obowiązki wynikające z przynależności do LZS-u, franciszkańskiego zakonu świeckich. To jest chociażby kwestia mszy świętej w tygodniu, życia sakramentalnego właśnie, nie? Natomiast do jakiejś innej grupy modlitewnej jak najbardziej. Właśnie nawet też są często może nie często. Zdarzają się specjalne grupy duszpasterskie właśnie dla osób z taką przeszkodą dla małżeństw niesakramentalnych. Związków niesakramentalnych. Tak, które właśnie wiedzą, że w pełni w liturgii, w Eucharystii nie mogą uczestniczyć. No ale właśnie, rekolekcje, nauki, spotkania modlitewne, adoracje, komunia święta duchowa, to wszystko jakby można dalej się formować, mimo tego, że człowiek nie przystępuje do ołtarza, do stołu pańskiego. Niemniej jednak nie jest to również korzystanie z sakramentów w pełni. Nie? To też trzeba jasno jakoś określić. Takie osoby będące, czy mające przeszkodę uniemożliwiającą przystąpienie do sakramentu, no i trwają z różnych względów w tym stanie, one nie są wyłączone ze wspólnoty Kościoła, one są wyłączone ze wspólnoty sakramentalnej, nie mogą przystępować do Komunii Świętej, ale w żaden sposób nie są wyłączone ze wspólnoty Kościoła, wręcz przeciwnie, Kościół te osoby otacza wielką troską, wielkim szacunkiem. Tak jak ojciec Leonard mówi, organizuje się rekolekcje, dni skupienia dla takich osób. Te osoby jak najbardziej mają prawo żyć w Kościele i dążyć do świętości, dążyć do doskonałości. To obowiązek to jest. To jest nawet obowiązek z nas, nie? Rozwijać się duchowo. A właśnie dążąc do tej doskonałości mogą przynależeć do różnych grup przyparafialnych, wyłączając te, które jakby powiedzmy wykluczają z samego założenia życie niesakramentalne. No właśnie. Natomiast tutaj tak sobie myślę jeszcze o tym, co nas odcina od sakramentu Eucharystii. To jest czasami też sposób życia małżeński, nie będąc małżeństwem i tam z jednej strony ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale co ja mam zrobić, my żyjemy razem, mieszkamy razem, no właśnie, to są sytuacje, które można odkręcić jakoś jeszcze, nie? One nie są bez wyjścia, właśnie z grzechem można zerwać. Tak, czyli fundamentalna sprawa, trzeba postarać się poprawić, zmienić swoje życie, a jeżeli tego się nie da, no to starać się na miarę swoich możliwości do doskonałości, do świętości, do zbawienia dążyć. Pokój dobro. Pokój dobro.
Bogiem